Więc czasami tam jakiś słoń się otarł samochód w nocy, hieny nam śmieci wywalały. Więc mieliśmy takie przygody i sam myślę, ale tu jest fajnie. Psychologów w ogóle w służbach ratowniczych nie było. To jeszcze ty byłaś takim kimś, kto zahaczał o temat, który się niekoniecznie podobał i pracownikom, i pracodawcom. Zgadza się. Socjowanie to jest pewien rodzaj patologii, który wy spożytkowujecie pozytywnie, idąc do zawodu, w którym się to przydaje. Czasami są takie wyjazdy, które są emocjonalnie kosztowne i nawet nie chodzi o śmierć, tylko chodzi o trudną rodzinę, o agresję jakąś, czy o jakąś frustrację. Radiostacja ratunkowa. Dzień dobry Państwu. Tu Radiostacja ratunkowa. Witamy naszego gościa. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radiostacji Ratunkowej. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor Małgorzata Wypych. Cześć Małgosiu. Cześć. Na początek parę zdań bio Małgosi. Jest prezeską Mental Health Center, psychologiem, interwentką kryzysową, specjalistą w zakresie wsparcia psychologicznego w organizacjach, nauczyciel akademicki, redaktor naukowy dorocznej konferencji Wsparcie psychologiczne w systemie ratunkowym, prelegent TEDx, autorka kilkunastu publikacji z zakresu psychologii w medycynie ratunkowej, a dodatkowo jest fascynatką safari i zdarza się, że czasami samotnie podróżuje po Afryce. Jak sama pisze, mieszka w Afryce i czasami przyjeżdża do Polski. Zgadza się? No, większość rzeczy się zgadza. Większość rzeczy się zgadza. Dobra, super. Małgoś, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Wiemy, że w Polsce bywasz, jak sama mówiłaś i pisałaś, więc szczególnie dziękujemy za to, że ci się udało znaleźć te parędziesiąt minut, może dłużej dzisiaj, dla nas na rozmowę. Ja od razu też chciałem zaprosić do LinkedIna Małgosi, jeżeli się Małgosia na to zgodzisz. Z tego LinkedIna, z wpisów Małgosi można stworzyć naprawdę ogromną książkę, która traktowałaby o wsparciu psychologicznym naprawdę w różnych aspektach życia, od małej firmy przez dużą firmę, po związki, rodzinę, także naprawdę serdecznie polecam. I Małgoś, zanim przejdziemy do takich poważnych psychologicznych tematów, to powiedz nam, skąd w twoim życiu wzięła się Afryka? Dużo czasu mamy? Nie, bo... Mamy bardzo dużo czasu. Możemy zrobić 2 odcinki. Wzięła się z przypadku i trochę ze złości. Tak, z przypadku się wzięła, dlatego że ja zawsze marzyłam o Afryce, ale mnie nigdy nie było stać na wyprawy. A potem jak miałam dzieci i sama je wychowywałam, to mnie nie było stać na takie podróże, bo pojechać do Afryki, do fajnego miejsca z całą rodziną, to trzeba naprawdę duży budżet mieć, więc z dziećmi tam nie jeździłam, a one też wolały na basenach, all inclusive, żeby oczy nie szczypały, jak wchodzą do wody, ale podrosły i to jest fajna historia też dla wielu rodziców. Podrosły i zaczęły się strasznie tłuc na tych wakacjach i im wszystko przeszkadzało i trzeba było je za nimi torby nosić, bo im do outfitu nie pasowały, więc generalnie powiedziałam, laski, same będziecie teraz jeździć na wakacje. Ja wam dam kasę, wy się zorganizujcie, a ja sobie pojadę tam, gdzie ja bym chciała pojechać. No więc siedziałam z córką na wakacjach na Santorini, na plaży i zamiast delektować się plażą, to scrollowałam, gdzie ja mogę na jakąś wyprawę taką odjechaną jechać. No i znalazłam wyprawę Self-Drive Safari organizowaną przez, nie wiem, czy mogę reklamować firmy. I to w sumie Jarek jest teraz moją konkurencją, to nie powiem. Jak ktoś sobie doczyta na Facebooku, to sobie doczyta. Ale pojechałam na taki self-drive, gdzie się wynajmuje samochody, z pilotem polskim oczywiście. I z Johannesburga przejechaliśmy przez całą Botswanę, na północ Botswany do Kasane. Nic wam to nie mówi pewnie, ale to jest rzut beretem do wodospadów Wiktorii. I byliśmy tam 2 tygodnie plus przelot, więc takie solidne 14 dni w podróży. Musieliśmy sami prowadzić te samochody po pustyni Kalahari i po piachu, a to była jeszcze pora deszczowa, więc po błocie, w kałużach. O, jaki miałam fan z tej jazdy 4x4. I spaliśmy w parkach narodowych, które nie są ogrodzone. Znaczy parki są, ale kempingi nie są. Więc czasami tam jakiś słoń się otarł samochód w nocy, hieny nam śmieci wywalały. Więc mieliśmy takie przygody i sam myślę, ale tu jest fajnie. I Botswana
Botswana też jest płaska, to nie jest piękny kraj dla ludzi, którzy lubią jakieś takie widokowe miejsca, ale ja się tam czułam jak na Mazowszu u cioci i sobie myślę, fajnie tutaj jest w tej Botswanie, wrócę. I pół roku później znalazłam szkołę dla przewodników safari i pojechałam tam z ciekawości, jako nie taki przyszły przewodnik, ale tam można po prostu spędzić czas na takim enrichment, że po prostu ma się przygodę życia. No i z tej przygody życia wyszło 1,5 miesiąca w końcu treningu, znaczy dokończyłam jeden, potem pojechałam na drugi, potem poznałam tam kogoś na miejscu, no i od 1,5 roku wynajmujemy dom i tam się tak osadzam. Dzieci mi podrosły w tym czasie, więc można już je zostawić w domu bez żadnego wezwania policji, że jest za głośno, więc mogę już być. Więc czasami tam jakiś słoń się otarł samochód w nocy, hieny nam śmieci wywalały. Więc mieliśmy takie przygody i sam myślę, ale tu jest fajnie. I Botswana też jest płaska. To nie jest piękny kraj dla ludzi, którzy lubią jakieś takie widokowe miejsca, ale ja się tam czułam jak na Mazowszu u cioci. I sobie myślę, fajnie tutaj jest w tej Botswanie, wrócę. I pół roku później znalazłam szkołę dla przewodników safari i pojechałam tam z ciekawości, jako nie taki przyszły przewodnik, ale tam można po prostu spędzić czas na takim enrichment, że po prostu ma się przygodę życia. No i z tej przygody życia wyszło 1,5 miesiąca w końcu treningu, znaczy dokończyłam jeden, potem pojechałam na drugi, potem poznałam tam kogoś na miejscu, no i od 1,5 roku wynajmujemy dom i tam się tak osadzam. Dzieci mi podrosły w tym czasie, więc można już je zostawić w domu bez żadnego wezwania policji, że jest za głośno, więc mogę już być tam. Powiedz mi, rzeczywiście chcesz się przeprowadzić do Afryki? Czy ty już tam mieszkasz? To znaczy ja bym chciała tak na 2 domy raczej mieszkać, bo jednak tam jest cywilizacja, ale to nie jest nasza cywilizacja. W takim sensie, że jednak niewiele tam jest poza safari, niewiele jest rozrywek, więc się taki dosyć stacjonarny tryb życia prowadzi, jak się nigdzie nie jeździ na safari. No nie ma dobrej opieki medycznej, więc jak ja przyjeżdżam do Polski, to sobie robię badania, chodzę do fryzjera i do kosmetyczek tutaj raczej, bo tam jest 30% ludzi zarażonych HIV, więc ja omijam takie miejsca z daleka. No i przyjeżdżam tutaj, jest zielono, jest czysto, kierowcy potrafią jeździć. Słuchajcie, cokolwiek byście nie powiedzieli o zdolnościach Polaków do prowadzenia samochodów, to jest na pewno lepiej niż tam. To tam nie jest zielono? Tam jak pada, jest pora deszczowa, teraz koniec listopada się zrobi zielono, no to jest zielono, ale większość czasu w roku to jednak jest żółto, co ja też lubię, szczerze powiedziawszy, ale przyjeżdżam, tu się delektuję naszą europejską zielenią, więc lubię przyjechać do cywilizacji. Jestem dumna z tego, że jestem Polką, więc tak przyjeżdżam do swojego kraju i wysiadam na lotnisku, sobie myślę, Boże, płytki tutaj błyszczą, nie? I nie ma gum poprzyklejanych i jakoś tak sobie myślę, wow, oddycham Europą wtedy, ale lubię też tam być, bo jednak tam się mieszka jak na wsi i to jest taki slow life trochę. Okej. Powiedz mi, idziemy już do naszego tematu, tego głównego, no bo jesteś psychologiem. Nie wiem, który będzie główny. Więc zobaczymy jeszcze właśnie. Tak. Ale jakby chciałem zacząć od tego tematu, z którego my się w ogóle znamy, no nie? Czyli psycholożka w ratownictwie medycznym kilkanaście lat temu, bo to było więcej niż 10 lat temu, prawda? 10-12 krakowskie pogotowie ratunkowe. Później lotnicze pogotowie ratunkowe i byłaś tym psychologiem w służbach ratowniczych, gdzie to wtedy było naprawdę bardzo niepopularne. To nie było, było bardzo niepopularne, bo oprócz tego, że tych psychologów w ogóle w służbach ratowniczych nie było, to jeszcze ty byłaś takim kimś, kto zahaczał o temat, który się niekoniecznie podobał i pracownikom, i pracodawcom. Zgadza się. To rozumiem, że z tej twojej wypowiedzi mam teraz wywnioskować jakieś pytanie, czyli skąd się wzięłam w ratownictwie? Jak trafiłaś do ratownictwa? Może najpierw powiedz, jak trafiłaś do psychologii, jak zostałaś psycholożką, a później jakby rozwijając całą historię, powiedz też, skąd się wzięło w tej psychologii ratownictwo. Jasne, więc psycholożką zostałam w poprzednim stuleciu. I to było dawno. I historia wyglądała tak, że ja byłam na biochemii i miałam do wyboru iść na biologię albo iść na psychologię, bo te dwie rzeczy mnie interesowały. I pytałam ludzi, kim powinnam zostać, bo miałam dylematy i wszyscy mówią, Gośka, ale po biologii to ty możesz być tylko nauczycielem.
a ty nie masz cierpliwości do uczenia, teraz jestem trenerem i uczę, nie? A ty się nie nadajesz na nauczyciela, to lepiej iść na psychologa. No więc taka była decyzja. I jeszcze byłam namawiana, no bo ten biolchem, to wiecie, wszyscy po biolchemię to idą na jakąś medycynę. Moja mama bardzo chciała, żebym poszła na medycynę, a ja jej na złość nie poszłam na tą medycynę. Więc jakby mama nie naciskała, to możliwe, żebym była lekarzem, ale się skończyło tak, jak się skończyło. No więc to był jakby taki przyczynek. No i chciałam jak najdalej być od rodziców i trochę wolności mieć, więc z Płocka się przeprowadziłam do Krakowa i tak już zostało. Natomiast no potem różne dzieje się wydarzały, ale to jak trafiłam z uczelni do ratownictwa, to historia była taka, że znany wam wszystkim Grzegorz Rębacz był moim studentem. Pozdrawiamy Grzesia. Pozdrawiamy Grzesia. Był moim studentem i po zakończonych zajęciach do mnie przyszedł i się spytał, czy nie zrobiłam jakiegoś szkolenia z radzenia sobie ze stresem na dyspozytorni. No i dla mnie to było wyzwanie, bo wiecie, ja byłam teoretyk taki, nie? Tak sobie gadam widocznie ciekawie, skoro Grzesiek do mnie przyszedł o to spytać, ale ja z ciekawości poszłam na dyspozytornię, bo sobie powiedziałam, kiedy cywil będzie miał okazję zobaczyć dyspozytornię od środka. Więc sobie pomyślałam, że pójdę i zobaczę. No i tak wiecie, jak się to skończyło, że prawie dekadę pracowałam w ratownictwie, więc Grzesiek mnie tak porwał do ratownictwa. No właśnie, to dlaczego tak zostałaś? Co ciekawe z nas przypadki? Ja zostałam z kilku powodów. Pierwszy powód był taki, że mnie zaczął polski system szkolnictwa wyższego irytować troszkę i taka miałkość tego, co się tam zaczęło dziać, szczerze powiedziawszy, więc ja już i tak myślałam o tym, że jakaś zmiana mnie czeka. A druga rzecz jest taka, że jak zaczęłam pracować z ratownikami, to sobie pomyślałam, że to jest jeden z niewielu tych zawodów, którego AI nie zastąpi. Teraz bym tak powiedziała, wtedy o AI-u nie myśleliśmy, który ma jeszcze sens. Że to nie jest taki bullshit job, że idzie się do korpo i się tam coś wpisuje w tabelki, wydrukuje się jakiś papier, ale jak zniknie twoje stanowisko, to nikt nawet nie zauważy. Tak? To mówimy o takich zawodach, że są bullshit job i ja miałam wrażenie, że tu jest bardzo dużo sensu. Ale wy o tym wiecie, pewnie nie muszę tego tutaj do słuchaczy, ratowników, lekarzy i pielęgniarek, pielęgniarzy mówić. Natomiast ja miałam takie poczucie, że to jest ważne i że to jest fajne. I też miałam takie zderzenie, wiecie, jak się przebywa w akademickim środowisku, to tam jest dużo takich analitycznych umysłów, trochę malkontentów życia, z dużym problemem, z cieszeniem się życiem. A w waszym środowisku, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, jest jednak tak, że to obcowanie z chorobami, z nieszczęściem, z patologiami, ze śmiercią powoduje, że gdzieś bardziej intensywnie wyczerpiecie z tych momentów, kiedy jest jednak fajnie i kiedy jest wolny czas. I ja to obserwowałam i mnie to jakoś też karmiło, nie? Że można się, jak płaczemy, to płaczemy, ale jak się bawimy, to się bawimy. Nie? I to było fajne dla mnie. Czym się konkretnie zajmowałaś w tej pracy ratownikami? No to zależy w którym momencie, bo jak pracowałam z wami w waszym środowisku, to ja mam wrażenie, że poza szkoleniami to się zajmowałam odreagowywaniem ludzi. I to były takie podstawowe rzeczy związane z tym, że się pojawiają jakieś konflikty w pracy albo że wkurzają nas petenci, którzy dzwonią i nie chcą słuchać, nie? Bo jeszcze tam jak ktoś słucha i można mu pomóc na dyspozytorni telefonicznie, to super, ale gorzej jak ktoś jest agresywny albo ma dużo emocji, więc sporo było takich rozmów z odreagowaniem, ale jak już ktoś do mnie przychodził tak indywidualnie po wsparcie, to najczęściej przychodził albo z podejrzeniem wypalenia, że już ma dość, że nakrzyczał na pacjenta, albo z jakimś poczuciem winy, że akcja poszła nie tak i jakby to się skończyło gorzej niż myśleliśmy. Nawet niekoniecznie, że śmierć, ale że komuś mogłem zaszkodzić. Często problemy rodzinne, takie na granicy gdzieś rozwodu, co mamy zrobić. Często konsultacje dotyczące dzieci, bo tam, wiecie, jest taka moda teraz na to, że jak dziecko coś robi niezgodnie z podręcznikiem jakimś, to od razu wszyscy chcą do psychologa diagnozować, terapię dzieciakom robić od 7 roku życia. Jak jest potrzeba, to okej, ale ja bardzo często byłam takim buforem, żeby nie wpychać tych dzieci za szybko w ten system leczenia. Więc dużo ludzi ze mną konsultowało też takie jakieś wybryki swoich dzieci, które już tam dostawały etykietę w szkole. Ja mówiłam, poczekaj, może ograniczcie mu ilość cukru i się uspokoi. Więc dużo też takich miałam konsultacji. No myśmy się na ciebie tak trochę rzucili po pewnym czasie, bo jak zyskałaś nasze zaufanie, a byłaś chyba pierwszą
pierwszą osobą jako psycholog, bo przecież mieliśmy zajęcia z psychologami, z którą nawiązaliśmy taką relację po prostu przyjacielską, partnerską. Nie baliśmy się z tobą porozmawiać, że to gdzieś wyjdzie, no i potem już się trochę nie mogłaś opędzić, nie? Bardzo się cieszę, że taki macie cały czas wizerunek i taką macie pamięć, ale rzeczywiście myślę sobie tak, że ja przeszłam ten test, którym testujecie psychologów na początku, pod tytułem zobaczymy test, czy ona nas będzie oceniać. Nie? Zarzucimy ją hardcorem i czy ona się nie ugnie, tak? I te historie, które słyszałam potem, nie, że zdałam, nawet nie było tak, że zdałaś, ale że no w sumie to szacun. No dobra, możesz iść z nami na piwo. Dokładnie. To były takie historie, przy których wcześniej jacyś psychologowie się załamywali, w sensie, że nie chcieli tego słuchać, albo mówili, że to patologia jest, tak? Że jakby nie było zrozumienia dla czarnego humoru w ratownictwie. A ja to traktowałam jako normalny mechanizm radzenia sobie i rozumiałam ten język, którym mówicie czasami o waszej pracy. Jakby mnie to nie przerosło w takim sensie. Nie? Też czasami byłam testowana jakimiś zdjęciami. Zobacz, Gośka, zobacz, nie? I no ciekawe, ale ja miałam wcześniej tak zwaną desensytyzację, bo mój były mąż był wojskowym i jemu koledzy z Iraku wysyłali zdjęcia z, trudno powiedzieć, zwłok, części ciała, więc ja się naoglądałam też takich zdjęć wcześniej, więc mnie nie mogli ratownicy już zaskoczyć za bardzo tymi takimi hardkorami, więc też przeszłam ten test, że nie byłam zbyt wrażliwa na takie opowieści. Tak mi się wydaje, że to... Ale pod względem konstrukcji takiej psychologicznej musisz mieć dużo wspólnego ze środowiskiem ratowników, żeby odkrywam z nimi dogadywać. Tak. No potem w następnej firmie już latałaś do zdarzeń też, prawda? Latałam do zdarzeń, ale też nie mogę powiedzieć, że byłam świadkiem jakichś bardzo ciężkich rzeczy. Nie? Myślę sobie, że najtrudniejsze były sytuacje, dla mnie, w których ktoś jeszcze nie dostał środków przeciwbólowych i jęczał. Nie? I nawet nie tyle widok krwi, czy to w ogóle na mnie nie robiło wrażenia, ale ból człowieka na mnie robił wrażenie. Ale też nie takie, że to jakoś potem nie mogłam spać z tego powodu, tak? I jakoś mnie oszczędził los, że nie brałam udziału w jakichś takich sytuacjach, gdzie były dramatyczne jakieś widoki czy emocje. Wiecie też, że LPR często lata już do takiego pacjenta, który jest w karetce i jakoś jest, mówiąc waszym językiem, obrobiony, tak? I to było może jakaś dodatkowa pomoc, bo z nami był zawsze lekarz, a w karetkach lekarzy nie było, więc może tam była jakaś dodatkowa praca, ale no ten pacjent często już był jakoś zaopiekowany, tak? Więc też to nie tak, że jedziemy na surowiznę Także nie było aż tak źle. Powiedziałaś, czym ratownicy się z tobą dzielili, co było dla ciebie najtrudniejsze, a jak sądzisz, co dla tych ratowników jest najtrudniejsze? Bo to się pewnie nie zmieniło w ciągu lat. Masz jeszcze kontakt trochę z naszym środowiskiem, prawda? Ja myślę sobie, że najtrudniejsze są zawsze, i wy mi musicie teraz potwierdzić albo zaprzeczyć, sytuacje związane z dziećmi. I kropka. I to nawet nie chodzi o to, że wy już wiecie, do czego lecicie, bo czy jedziecie, że jak wiemy, to już na coś się nastawiacie, jakie leki trzeba sobie przygotować, jakby jest jakaś kontrola, ale są też takie sytuacje, że wiadomo, że dziecko jest poszkodowane i nie ma tej wiedzy i wtedy ja czułam taką atmosferę jednak zakładania zbroi, tak? Że się milczy raczej, że się ludzie tak emocjonalnie przygotowują, że to będzie ciężkie. I cokolwiek tam potem się nie okazuje, tak? Bo może się okazać, że jest lepiej niż się nastawialiśmy i dziecko jest w kontakcie i słucha i rodzic nie jest w emocjach, więc jest jakieś poczucie ulgi i takie prawie na granicy radości, że tam nic złego się nie wydarzyło. No a są takie sytuacje, gdzie oczywiście jest trudno, bo ja nie brałam w takich sytuacjach udziału, żeby była śmierć dziecka, ale do mnie często ratownicy dzwonili tuż po takich sytuacjach, no i nawet nie chodzi o akceptację śmierci, tylko o rodzinę, która cierpi. Nie? I o tą empatię, która się włącza wobec rodziców w rozpaczy. Nie? Więc to musieli sobie jakoś też przegadać. W takim przypadku do ciebie dzwoniłam. Pamiętam, kiedyś miałam taką sytuację, że szukałam twojej wsparcia i wsparcia dla rodziny właśnie po śmierci dziecka. To są rzeczywiście
trudne sytuacje, ale to też chyba ta bezradność daje nam popalić, mam wrażenie, gdy czujemy, że czegoś nie możemy zrobić albo nie zrobiliśmy wystarczająco dużo i to pewnie z tym też się wiąże. Też myślę tak, to może zabrzmi trochę niepoprawnie, że wtedy jest też największa motywacja, żeby jednak uratować dziecko, żeby mu pomóc. I stąd jak jest duża motywacja i duży zapał, a potem się nie udaje, to jest największe poczucie też takiej może porażki albo rozczarowania. Nie takiej porażki, że błąd zrobiliśmy, ale że się nie udało uratować życia jakiegoś, tak? I szczególnie dziecka. I myślę też, że te trudne sytuacje związane z dziećmi też stąd się biorą, że czasami widzicie zaniedbanie dzieci i się włącza bardzo duży gniew na opiekunów, a który trzeba pohamować jednak w tej sytuacji. I to jest jakieś też, my to nazywamy moral injury, że to jest taka trauma moralna, że jakiś system źle działa, że te dzieci nie są pilnowane, że nauczyciele czegoś nie widzą, że nie ma pomocy społecznej i że gdzieś system pozwala na to, żeby była przemoc wobec dzieci stosowana. Nie? I jakby jest takie, że to powinno działać inaczej. To nas też mocno spala, ale o wypaleniu to myślę, że już wiele zostało gdzieś powiedziane w przestrzeni też internetowej i różnych wykładów, ale pamiętasz, rozbawiło nas kiedyś, że niektórym doskwiera wyczekiwanie. No tak. Także bardzo skrajne rzeczy nam doskwierają. No wiecie, jak ktoś wybiera taki zawód jak medycyna ratunkowa, to jednak idzie też do tego zawodu trochę z adrenaliny. I żeby zbawiać świat. Żeby zbawiać świat, no to jest dobra, niech ta motywacja tam będzie, ale niektórzy idą, no bo chcą mieć jakieś pobudzenie, tak? My to mówimy poszukiwacz wrażeń, sensation seeker, żeby się coś działo. No i oczywiście są takie osoby, których jak nie ma na dyżurze, jak się coś fajnego dzieje, to potem są sfrustrowani, że no i mnie kuźwa nie było na dyżurze, nie? A mnie się tak nie przytrafia. Takie rzeczy się działy, jak głupi urlop wziąłem. Nie? Z biegiem czasu mija to troszeczkę. Ale ten bieg czasu to jest, jak już tak dochodzisz, jesteś przed 40 raczej, nie? Że już tak się człowiek nasyci tym i wtedy sobie myślę, a dobra, już nie muszę w tym brać udziału. Ale wcześniej to jeszcze jest ten drive taki, żeby coś zobaczyć, żeby nie tylko do bólu zwłaszcza brzucha. Ci hamująco jeszcze mają, bo niewielu jeszcze ma rodziny, nie? Po takim czasie pracy w systemie i zmieniają się wartości. Małgosi, ja chciałem jakby pociągnąć ten temat, bo powiedziałaś o poszukiwaczach adrenaliny. Ale czemu my w ogóle zostajemy tak od takiej strony psychologicznej medykami? I czy to jest w ogóle wspólne dla wszystkich medyków? Czy może jakieś motywacje, czemu my idziemy do medycyny ratunkowej, do anestezjologii, do tej medycyny stanów nagłych są inne? Czy są wszystkie czy są takie same u wszystkich medyków? Wiecie co, ja nie wiem, bo ja nie robiłam żadnego naukowego researchu, nie przeglądałam też literatury, ale ja mogę sobie tutaj pobawić się w hipotezy. Bawimy się. Więc jak powiedziałeś o ratownikach za moment, bo to będzie wiało patologią troszkę, jak powiem o ratownikach. Ale o to pytam. Tak. Ale jak powiedziałeś o anestezjologach, to sobie pomyślałam, no jest to jakaś taka super moc człowieka, że można komuś odciąć świadomość i kogoś znieczulić. Nie trzeba z nim gadać. Nie trzeba z nim gadać. Tak. To kolega neurochirurg mówił, fajnie są pacjenci, nic nie mówią. Ale to też słyszałam od ratowników, że najlepszy pacjent to taki, który nie gada, bo jak zacznie gadać, to trzeba mu wsparcia emocjonalnego udzielać w karetce albo w śmigłowcu, to gorzej, bo jest głośno, nie? Ale jakby, Boże, lepiej, żeby on był nieprzytomny. Ja nie komentuję, bo mam w domu anestezjologa i chciałbym się rano obudzić, nie? Żebyś nie spał na wycieraczce. Ale mam takie wrażenie, że to jest taka jakaś ochrona psychologiczna, że ja znieczulam ludzi, co jest pomocą też samo w sobie, ale jeszcze im odcinam świadomość, nie muszę z nimi rozmawiać, ale anestezjolodzy mają taką kompetencję niesamowitą, z której sobie pewnie nie zdają sprawy, że oni zauważają minimalne zmiany w mikroekspresji, w kolorze ciała, wiedzą, czy ktoś się wybudza, czy nie. Czasami to jest tak, że oni mówią, że że mam taką intuicję, że ten pacjent to jeszcze potrzebuje trochę, nic tam nie pika na żadnych ekranach, a oni już wiedzą, że ten pacjent zaraz się zmieni, bo nie wiem co, nie? Jakby jakiś kącik ust zmienił kolor albo zasiniał, bo ja się wypytywałam o to i jak ci, którym
podpowiadałam to, żeby się nad tym zastanowili, to mówią, no rzeczywiście coś w tym jest, nie? Że komuś zacznie tam lekko powieka drżeć. Ja nie wiem, czy to jest szósty zmysł, czy to jest taka większa wrażliwość sensoryczna na takie rzeczy, nie? Natomiast myślę sobie tak, że jak się popatrzy na zawody medyczne, to dużo ludzi idzie do medycyny, bo rodzice są lekarzami, albo jest jakaś tradycja medyczna w rodzinie. Może być tak. Ale ratownicy, i to są badania światowe, są najczęściej z dysfunkcyjnych rodzin jednak. 70% ratowników jest z rodzin, w których była jakaś forma przemocy. To mogła być przemoc fizyczna, ale mogło być też jakieś emocjonalne zaniedbanie, tak zwana parentyfikacja, czyli odwrócenie ról, gdzie dzieci zaczęły się opiekować rodzicami i jest ta taka, u dziecka się rozwija taka nadmierna odpowiedzialność za rodzinę, za wszystkich. No i to przechodzi troszkę w taki stały styl funkcjonowania, że ja muszę innym pomagać i to jest nagradzające, bo jeszcze się słyszy, ale ty dobrze pomagasz siostrzycce, nie? Ale ty dobrze się tam mamusią zaopiekowałeś, jak pijana leżała, przyniosłeś jej miskę, żeby miała do czego wymiotować, nie? No nikt oczywiście tego dziecku nie powie, ale jest jakieś takie poczucie bohaterstwa, że ja tak chronię rodzinę. No i niestety może to potem przejść już w tak, bym powiedziała, syndrom ratownika, który u niektórych w inną stronę pójdzie. Niektórzy zostaną psychologami, niektórzy zostaną lekarzami, a niektórzy zostaną ratownikami. Małgosia, chciałem cię zapytać o kryzysy psychiczne u medyków. Może masz taką wiedzę, może są jakieś badania, może masz doświadczenia względem tego, czy te kryzysy psychiczne są częstsze u medyków, czy są częstsze u medyków pracujących ze stanami nagłymi niż u reszty populacji, reszty społeczeństwa? Czy my jesteśmy bardziej predysponowani z racji tego, że pracujemy z pacjentem, czasami ten pacjent jest lakonicznie mówiąc bardzo chory albo po prostu umiera? No to takie pytanie zadałeś, że ja teraz włączę play, to będę gadała długo. I dlaczego tak się nastawiam? Dlatego, że musimy sobie zdefiniować, czym jest kryzys psychiczny. Bo potocznie ludzie tego słowa używają do wszystkiego w zasadzie, tak? A w psychologii jest tak, że my dzielimy z grubsza te problemy psychiczne na jakieś przewlekłe zaburzenia, które ja nadal nazywam niepoprawnie politycznie chorobą, no bo może być uwarunkowane genetycznie i wymaga hospitalizacji, jak nie wiem, kliniczna depresja, czy dwubiegunówka, czy psychozy. Mamy bardzo dużo zaburzeń, mamy stres chroniczny, który jeszcze nie jest zaburzeniem, ale jak jest przewlekły, to może do czegoś doprowadzić i zaraz do tego nawiążę. I mamy kryzys. I kryzys psychologii się definiuje jako sytuację trudną, czyli to jest jakiś incydent albo coś się zaczyna, ale to jest realna zmiana. I to może być strata albo zmiana. Strata zdrowia, strata bliskiej osoby, straty finansowe, straty mienia w wyniku jakichś naturalnych katastrof, zmiana pracy, urodzenie dziecka, awanse, czyli i pozytywne i negatywne zmiany wydarzenie, też. Jedno jakieś wydarzenie, tak. I ono ma potencjał, żeby ktoś był w kryzysie po tym wydarzeniu. Ale osoby, które szybko wiedzą, co zrobić, szybko to może być od razu, a może być po dniu, po 2 tygodniach, jak już jakby z pierwszej fazy szoku wyjdą, ale powoli odzyskują kontrolę i ta sytuacja trudna nie wywoła u nich konsekwencji jakichś poważnych psychologicznych, tak? Ale są osoby, które po takich sytuacjach będą miały taki wewnętrzny słowotok pod tytułem nie dam rady, nie wiem, co z tym zrobić, jestem z tym sam, nikt mi nie pomaga, nie mam pojęcia, co dalej robić, czyli jakby zapętlają się w takich myślach o braku kontroli, braku wpływu i w związku z tym ten kryzys może się przedłużyć i przejść w jakieś zaburzenia pod tytułem depresja adaptacyjna, wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, czy wypalenie w roli opiekuna, więc mamy tutaj sytuację, która może wywołać kryzys, ale nie musi. Ten kryzys może trwać też, nie wiem, 3 miesiące, pół roku, zanim człowiek sobie tak logistycznie życie ogarnie po tej zmianie i może być cały czas w kiepskim stanie emocjonalnym, ale jak dostaje pomoc, to coraz lepiej się będzie czuł. A jak sobie nie poradzi, bo jest taki nakręcony, nie dam rady, upraszczam teraz bardzo na cele podcastu, tak? To wtedy może mieć długotrwałe konsekwencje psychiczne. I teraz statystycznie rzecz biorąc, w waszej grupie zawodowej będzie się przydarzało tyle samo kryzysów, co innym, bo to są sytuacje losowe, no, śmierć się zdarza statystycznie tak samo.
Rozwody może troszkę częściej w waszej grupie się będą zdarzały. No więc w tej kategorii tu nie będzie różnic między wami a innymi zawodami. Ale macie stresory zawodowe, które będą na pewno wyzwalaczem częściej stresu pourazowego, czyli PTSD, czy wtórnego stresu, że jednak przesiąkam troszkę opowieściami negatywnymi o śmierci. Słyszę ludzi w bólu, którzy panikują nawet na dyspozytorni. Przecież nie jesteśmy face to face z kimś, kto jest w zagrożeniu życia lub zdrowia, ale jednak słyszymy, co mówi, słyszymy jego emocje, więc no, możecie to przejmować. I jeżeli się nie ma mechanizmów obronnych, to się rozwinie jakiś wtórny stres pourazowy. No i macie bardzo duże ryzyko wypalenia zawodowego. Jakby dużo się teraz o tym mówi, ale ja uważam, że tak w ogóle świat przesadza i często to jest tak, że my jesteśmy po prostu zmęczeni, mamy dość roboty. To jeszcze nie jest wypalenie, ale w zawodach medycznych to do 60% ludzi będzie doświadczało wypalenia zawodowego na pewno. A wypalenie zawodowe de facto to są objawy depresji. Czyli jest niechęć do nawet wstawania z łóżka, do pracowania, czyli tak jak w depresji jest anhedonia. O to mi chodziło. Czyli takie już znudzenie pracą, życiem, hobby, czyli depresyjne, takie stany depresyjne, nie? O to mi chodziło. No więc to jest, ja mówię na to, że to jest taka fizjologiczna depresja, bo generalnie no to się bierze z tego mechanizmu chronicznego stresu, nieradzenia sobie, w którym wysoki poziom kortyzolu długoterminowo po prostu uszkadza wydzielanie neurotransmiterów, neuromodulatorów w mózgu, przez co mamy właśnie za mało serotoniny, która sprawia, że się nie cieszymy życiem, mamy za mało dopaminy, więc nie mamy napędu, jak jest niska dopamina, to nie mamy adrenaliny. I w związku z tym nie ma się fizycznie siły, żeby z łóżka się zwlec. Nie? Więc jakby ten chroniczny stres może doprowadzić do takiej, bym powiedziała, chemicznej zapaści w organizmie, gdzie ciało mówi: sorry, ale dzisiaj nie wstaniesz z łóżka. I człowiek może mieć nadal przekonanie, że jest wartościowy, że w sumie to ma bezpieczne życie, bo jest praca, jest rodzina, jest dużo powodów do szczęścia. Samoocenę może mieć nawet w porządku, ale ma poczucie, że życie nie ma smaku, że ma się taki spłaszczony afekt, że przestaje mnie cieszyć to, co mam. I czasami jest tak, że ludzie mogą nie rozumieć w ogóle, skąd mi się to wzięło, nie? Bo jeszcze mogą lubić swoją pracę, nie? I czemu ja tak się czuję, że mi się do tej pracy nie chce iść. No i to jest jakby wynik tego chronicznego stresu, jak ludzie o siebie nie zadbają. Albo są w toksycznym środowisku pracy i godzą się na to. Twój uśmiech mówi wiele. Godzą się na to zamiast jakoś asertywnie obronić swoje granice albo po prostu zrezygnować z tego miejsca i sobie znaleźć pracę gdzie indziej. Także wiecie, o czym mówię. A jak poznać, czy to jest właśnie to, czy jestem zmęczona, czy to już jest jakiś stan depresyjny, wypalenie? Tak oczywiście upraszczając, bo to wymaga zwykle diagnozy. Ja bym jeszcze, mogę dorzucić jedno, ja bym jeszcze dodał, że oprócz tego, że u siebie, jak rozpoznać, czy w ogóle da się rozpoznać u kogoś, u bliskiego kolegi z pracy, z kimś na przykład, z kim pracuje na zmianie, bo tak u jakichś tam dalszych znajomych to pewnie będzie trudno to zaobserwować nawet w ciągu dnia. Może nie aż tak trudno, tylko trzeba, wiecie, radary sobie ustawić na jakieś rzeczy. I pierwszy radar, myślę sobie, i to powiecie teraz, o kurde, to wszystkich dotyczy, to jest narzekanie. Jak ludzie lubimy narzekać, chyba jako społeczeństwo. Tak, my to mamy, jakby nie wypada nie narzekać w zasadzie, nie? Jak się spotykamy, to nie można powiedzieć, ale jest fajnie, nie? Jakby nie ma o czym rozmawiać, jak wszyscy są szczęśliwi, oczywiście, ale jak ludzie narzekają na robotę i że coś jest ciężko, że czegoś jest za dużo, że sobie z czymś nie radzą i tego narzekania jest tyle, że się czujemy jakoś zalani negatywizmem, to warto się spytać, okej, dobra, to dużo rzeczy jest źle, a co jest dobre? Czy jest coś takiego jeszcze, co cię kręci w robocie? Skoro tak narzekasz, to co tutaj robisz? Żeby sprawdzić, czy ta osoba jeszcze ma coś pozytywnego o pracy do powiedzenia. Jeżeli ma coś pozytywnego do powiedzenia, to znaczy, że jeszcze się nie wypaliła, bo my się wypalamy w zawodzie, ale ten pierwszy etap narzekania oznacza, że mi się nie podoba tu, gdzie jestem. Miejsce pracy, że się nie podoba. Może mi się też system nie podobać, ale nadal chcę, nie wiem, ratować ludzi i pomagać i zbawiać świat, cokolwiek, tak? Jest tam coś fajnego w tej robocie, co mnie nagradza, ale miejsce pracy mi się nie podoba. No to jest taki sygnał ostrzegawczy, bym powiedziała. Ale jak ktoś już wstaje rano z łóżka, to tak do diagnozy własnej, albo nie wstaje,
albo leży w łóżku i myśli sobie, nie dam rady, nie wyjdę i musimy używać siły woli, żeby wyjść z domu, no to ja już bym powiedziała, to idź się zdiagnozuj, bo wtedy to mogą być różne rzeczy. Może być tak, że jest ktoś wypalony, a może to już być pierwszy objaw depresji, kiedy właśnie jest ta szybka męczliwość albo niska adrenalina rano, że nawet nie możemy się zmobilizować do wyjścia z łóżka. Więc jak ludzie narzekają, to słuchajcie tego i to pytanie diagnostyczne, ja je zawsze zadaję. Narzekasz, co jest dobrze. I jak jest coś jeszcze dobrze, no to nie ma wypalenia, ale jak jest już wszystko źle, wkurzają mnie ludzie, denerwuję się na wszystkich. Też jak macie takie osoby, które nie raz, ale cyklicznie już zaczynają się irytować na pacjentów i mają złość i zaczynają jakąś agresję stosować, też taką, że kogoś mocniej szarpną, tak, że nie mają cierpliwości do pacjentów, to też bym powiedziała, że to już jest taki objaw ostrzegawczy, że możliwe, że ta osoba ma też jakiś kryzys prywatny i już jej tak puszcza i się rozlewa to na wszystko, ale możliwe, że się zaczyna wypalać i warto by było jej powiedzieć, słuchaj, ty idź, sprawdź to z psychologiem. A czy nie uważasz, że mamy dużo osób uzależnionych w środowisku od różnych używek? Czy nie bardziej niż gdzie indziej? A propos tego zmęczenia, wypalenia i tego, co medycy, a inni, no bo są takie osoby, są takie problemy i o nich wiemy. No, czy nie Ania, więcej niż inni? Ania, czy nie ja nie znam statystyk, ale jest tak, że ryzyko próby samobójczej zakończonej zgonem jest większe w zawodach, w których jest łatwiejszy dostęp do środków. Czy to chemicznych, czyli leków, czy do broni, czy strażacy wiedzą, jak sobie krzywdę zrobić lepiej niż reszta społeczeństwa, bo jeżdżą do różnych sytuacji. Tak? Czyli jeżeli mam środki, narzędzia, no to jestem w ryzyku. Teraz my jesteśmy społeczeństwem lekomanów. Tak? Statystyki pokazują, że najwięcej z całej Europy bierzemy suplementów. Z ostatnich danych, które ja znam, to jest chyba tam 4,3 miliona Polaków na lekach psychotropowych. To jest więcej niż 10% populacji, która poczuła już się na tyle źle, że stwierdziła, że pójdzie sobie oficjalnie do psychiatry po jakieś leki działające na mózg, dodajmy. A dużo ludzi chodzi z depresją i z różnymi problemami niezdiagnozowani w ogóle. Więc jeżeli oficjalnie taki odsetek Polaków wchodzi do lekarza, a wy macie a reszta bierze suplementy, chodzi do zielarzy, nie? I też próbuje leczyć swoje stany emocjonalne jakimiś innymi metodami, a wy jesteście środowiskiem, które ma łatwy dostęp do tego. No to ja się nie dziwię, że tam będzie więcej uzależnień i ratowania się z tych dołów energetycznych jakąś chemią. Od narkotyków zaczynając, a kończąc po jakieś leki, o których wiecie, że jak sobie weźmiecie mieszankę, to jakoś tam zadziała. Ja nawet mam w swoim środowisku ludzi, którzy jakby psychoterapeuci mają znajomych psychiatrów i sobie tam gadają o tym, jaki miksik sobie wziąć. No, psychiatrzy nawet się tak ratują, nie? Więc to jest taka... Korzystają z wiedzy Korzystają ze swojej wiedzy, więc tak, myślę sobie, że u was będzie sporo ludzi uzależnionych od leków i takich, którzy też się ratują narkotykami, bo wy też znacie te regiony, gdzie się dealuje, tak? Bo czasami jeździcie do narkomanów. Jak ktoś jest sam uzależniony, no to się dowie, skąd sobie zdobyć jakieś wspomagacze, już nie mówiąc o tym, że po prostu to jest łatwe, bo jak się ma nastolatki w domu, to tam oni wiedzą, gdzie co dostać. Nawet jak nie biorą, to mają znajomych w okolicy, tak? Więc nawet rodzice mogą się dowiedzieć od swoich dzieci, skąd można sobie skombinować jakąś chemię. Więc myślę, że tak, że będzie więcej w waszym środowisku takich przypadków, tym bardziej, że też macie wiedzę, co zrobić, żeby tego nie było widać. No. Małgosia, jesteśmy w studiu radiostacji ratunkowej. Oprócz tego, że jesteśmy podcastem dla medyków, chociaż chyba głównie to zaczęliśmy od pierwszej pomocy, od tematów w pierwszej pomocy. Czy jesteśmy w stanie sobie skonstruować taką apteczkę pierwszej pomocy psychologicznej? Nie tylko dla medyków, no bo żyjemy w trudnych czasach. Najpierw był COVID, teraz mamy coraz bardziej intensywną wojnę za wschodnią granicą, to na nas wszystkich bardzo mocno działa. Jak się przygotować do tego właśnie w formie takiej apteczki pierwszej pomocy psychologicznej? Mhm. I czy w ogóle możemy się przygotować do tego? Możemy, chociaż zawsze będziemy czymś zaskoczeni, czyli można osiągnąć taki poziom odporności psychicznej, gdzie będziemy wiedzieli, jak reagować na niespodziewane sytuacje, czyli takie expect unexpected. Jak? Znaczy...
To już następne pytanie. Ja muszę, muszę wam powiedzieć, że ja napiszę kiedyś książkę o tej odporności psychicznej, chociaż jest dużo na rynku, ale ja mam swoje takie dosyć specyficzne podejście. Ja uważam, że najważniejszą rzeczą, która nas chroni tak od strony psychologicznej przed stresorami różnymi, ale też, że sobie lepiej z różnymi rzeczami radzimy, jest samoocena. Ale samoocena w specyficzny sposób rozumiana. Ja jestem za taką teorią gościa, który się nazywał Roy Baumeister. Ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. Jak żyje, to pana profesora przepraszam. On użył takiej metafory, że samoocena jest barometrem akceptacji społecznej. I teraz to się nie spodoba tym wszystkim piewcom tego, że trzeba mieć samoocenę niezależną od opinii innych. Ja uważam, że to jest bullshit, że nasza samoocena kształtuje się jednak w interakcjach z innymi ludźmi, w których dostajemy jakieś głaski. Jesteś fajny, lubię twoje poczucie humoru, zjemy razem obiad, czyli takie bycie zapraszanym do przebywania razem, tak? Ale to się kształtuje jakby już w dzieciństwie, jeżeli dziecko jest chciane, jeżeli rodzice reagują na potrzeby dziecka, potem jeżeli dziecko wie, jak się bawić z innymi dziećmi w przedszkolu, więc trzeba te nasze dzieci uczyć jednak tego, że trzeba się dzielić zabawkami. Jak nie chcesz, to inną zaproponuj, tak? Żeby była wymiana, jednak żeby dzieci się uczyły, że na lubienie też trzeba sobie troszkę zasłużyć, a nie oto jestem i mnie teraz akceptuj takim, jakim jestem. Nie? Ja uważam, że trochę przesadzamy z tym, że jednak trzeba się do społeczeństwa dostosować. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo w tych wszystkich interakcjach my zbieramy dwie informacje na swój temat. Że mamy jakieś zasoby, cechy, coś, co dla ludzi jest atrakcyjne, za co nas lubią. I to jest podstawa naszej samooceny. A z drugiej strony wiemy, że ktoś zareaguje na moją niewiedzę, na moją bezradność, bo mnie lubi. Czyli z jednej strony to są pochwały, pozytywny feedback, a z drugiej strony to jest poczucie, że są jacyś ludzie, którzy mnie lubią. Więc jak jestem potem w sytuacji kryzysowej i mi się jakby najpierw liczę na siebie i wiem sobie, poradzę sobie, bo przecież tam radziłam sobie w przeszłości, mi tam dużo ludzi powiedziało, super sobie radzisz, masz jakieś tam kompetencje, więc wierzę, że coś tam wygrzebię z pamięci długotrwałej, żeby sobie poradzić. I to jest pierwszy element. Ale jak sobie już nie wygrzebię z tej pamięci długotrwałej, to drugi element jest skorzystam z pomocy. I samoocena jest takim schematem myślenia o sobie, który nam ułatwia sięgnięcie po pomoc, bo ja cały czas wierzę, że tą pomoc dostanę. Więc ja mogę nie mieć zasobów, mogę się rozłożyć, ale wiem, że ludzie mnie lubią i jak wyciągnę flagę, sygnały dymne wyślę do otoczenia, to się zjedzie jakaś wioska, jakieś plemię, wsparcie i sobie razem poradzimy. No więc tak w dużym skrócie. Ale jak powiedziałeś o pierwszej pomocy psychologicznej, to ja sobie myślę, musimy to ustalić, bo z jednej strony jest tak, że jak my dbamy o siebie długoterminowo dbamy o rzeczy naprawdę najprostsze. O jakość snu, o to, żeby dobrze się odżywiać, o to, żeby jednak ruszać się i jakieś przynajmniej spacery 20-minutowe. Najprostsze, już 3 strasznie trudne rzeczy wymieniłaś. Ja wiem, ale chodzi o to, że my się zastanawiamy nad jakimiś nie wiadomo czym. Magią czarodziejską. Mindfulness jak ktoś lubi, bo ja wolę jednak na spacer iść, ale jakimiś takimi czarodziejskimi metodami psychologa, co my z tym umysłem mamy swoim zrobić. Ale większość teraz nowy dział w psychiatrii, który pokazuje, jak choroby psychiczne wynikają ze stanów zapalnych. I depresja wynika ze stanów zapalnych w mózgu i że u osób, które mają różne choroby psychiczne, po prostu mitochondria przestają produkować ATP i z tego powodu wynika niższy poziom jakichś neurotransmiterów i się dużo ludzi, którzy biorą sterydy na alergię, mają podwyższony nastrój, bo po prostu im stan zapalny w mózgu mija na jakimś szlaku i mają więcej serotoniny, nie? Więc generalnie to jest ze sobą powiązane. Więc jak ja mówię o zdrowej diecie, która obniża stan zapalny, to nasz mózg będzie lepiej funkcjonował. Jak mówię o sporcie, sport obniża stan zapalny, nasz mózg będzie lepiej funkcjonował, więc to jest ze sobą powiązane. To, że mamy sieć wsparcia, mamy z kim robić sobie heheszki i że mamy do kogoś zadzwonić, żeby się wypróć z jakichś emocji trudnych, to też jest może nie apteczka, to jest suplement, nie? Ale taki ważny. No i o to trzeba dbać, o swój rozwój, bo też wiecie, mózg doświadcza pozytywnych stanów, czyli mamy strzał dopaminy, jak się uczymy nowych rzeczy, bo to znaczy mam jeszcze nad czymś kontrolę, tak? Jestem w stanie się uczyć, ale też poszerzam ilość informacji do kontrolowania tego skomplikowanego świata, w którym jestem. Więc ja nie mówię o tym, żeby się rozwijać całe życie, ale że samo uczenie się już jest tak dla mózgu jakby fajnie, impulsem. idź tam, jest jakiś impuls, tak.
Ale to są te na przykład nowe hobby, nie? Nowe hobby, testowanie nowych rzeczy, nie? Albo jakby sprawdzenie koncertu muzyki, na który byś nigdy nie poszła, ale z ciekawości pójdziesz i przyjrzysz się ludziom, którzy słuchają tej muzyki, sobie powiesz, Matko Święta, nie wiedziałam, że taka nisza gdzieś jest, nie? Jakby robienie sobie różnych wyzwań. To jest to, co nas zabezpieczy. No i oczywiście unikanie toksycznych środowisk pracy i też osób, które nam szkodzą w życiu. Czyli trzeba sobie taki zrobić Excel, z kim utrzymywać kontakty, kto mnie inspiruje. Telefoniczna w telefonie, prawda? Kontakty. Tak, to zamiast scrollować na kiblu Facebook, to sobie pousuwajmy kontakty, tak. A jak już się coś dzieje, no to ta pierwsza pomoc psychologiczna to jest, to jak chcemy o siebie zadbać, to pierwsza rzecz, kogo ja teraz przy sobie potrzebuję, żeby w kryzysach nie być po prostu samemu. I to może być niekoniecznie mistrz wsparcia emocjonalnego, ale ktoś, kto przyjdzie i powie, co, rosół czy pomidorowa, nie? I jakby proste rzeczy wokół nas ogarnie i my już się nie będziemy czuli źle. A jeszcze jeżeli mamy jakieś osoby, które mają te skillsy i wiedzą, jak rozmawiać, no to też super, tak? Czyli najpierw sobie pomyślmy, kogo ja teraz potrzebuję przy sobie. No i też taka bardzo ważna technologia, ale to pewnie mamy za mało czasu, nauczyć się regulowania swoich emocji. Czyli jak jestem w jakimś stanie emocjonalnym, to co mi teraz pomoże, żeby się lepiej poczuć. I nie, że sięgam po alkohol, żeby się znieczulić, tylko co mi pomagało w przeszłości, czy to jest rozmowa, czy to jest spacer, czy to są techniki oddechowe, czy to jest mindfulness. Trzeba mieć jakąś swoją, ja to nazywam analogową listę przyjemności, które sprawią, że ja wyjdę z jakiejś trudnej emocji, bo wtedy wraca nam kora i mogę się zastanowić nad tym, co ja mogę w tej sytuacji już zrobić, czyli ustalić jakiś plan. To już mamy temat na kolejny odcinek z Małgosią, czyli regulacja emocji. Bardzo chętnie. Czyli wychodzi na to, jakby podsumowując, to ja chciałem jedno zdanie od siebie dodać, że słuchałem ostatnio takiego podcastu na temat tam przygotowania do wojny i jeden wydaje się z mądrych ludzi powiedział, że przygotowania do wojny rozpocznij od pójścia do dentysty. Czyli to troszeczkę tak to wygląda. Wyśpij się, zadbaj o relacje, dobrze jedz, ćwicz, bo jakiejś tam kondycji czy sprawności fizycznej nie da się zrobić w tydzień, 2 czy 3, tylko to są najczęściej lata, prawda? O to chodzi. Powiedziałaś, jak zadbać o siebie, a czy miałabyś jakiś pomysł, radę, jakbyśmy mogli tak bardziej systemowo zadbać o ratowników w kontekście środowiska? Czy są jakieś proste rzeczy, którymi moglibyśmy coś poprawić? Czy to jest taka praca na ugorze i indywidualna? Czy może są jakieś proste rozwiązania, z których nie korzystamy? Wiesz co, ja powiem coś, co przyszła mi prosta rzecz, ja nie wiem, czy ona jest systemowo możliwa. Ja uważam, że pracownicy powinni mieć większe przerwy między wyjazdami. Że jak coś się trudnego działo, bo czasami jest jakiś prosty wyjazd, nie? Taki, że skończyliśmy coś, jesteśmy w trasie do bazy, coś wpada, spoko, możemy jechać, tak? Ale czasami są takie wyjazdy, które są emocjonalnie kosztowne i nawet nie chodzi o śmierć, tylko chodzi o trudną rodzinę, o agresję jakąś, czy o jakąś frustrację, bo zobaczyliście staruszkę w jakimś barłogu, którą rodzina zaniedbała i jest jakby emocje są z tym związane. I po takich wyjazdach uważam, że powinniście mieć techniczne przerwy wbite, żeby tam zaznaczyć, że jakoś ta karetka jest strasznie zafajdana i ją myjecie przez pół godziny. Zwłaszcza, że pacjent został w domu. Zwłaszcza, że pacjent został w domu. Ale jeżeli się tego nie da rozwiązać systemowo, to co my możemy zrobić, żeby zrobić sobie chwilę przerwy wytchnieniową, wentyl, ale też taki, w którym zrobię coś, co mi rzeczywiście pomoże. Czyli nie, że strzelę sobie kawę i zapalę papierosa, czyli sobie podniosę jeszcze dodatkowo ciśnienie tym, tylko coś, co rzeczywiście mnie zresetuje. I wiecie, da się zrobić to szybko, tak? Czy to jest właśnie jakieś techniki oddechowe, czy to jest pooglądanie jakiejś komedii na YouTubie, czy jakiegoś stand-upu, czy to jest... Co woli. Kto co woli, tak? Ale żeby to było oderwanie się rzeczywiście od tego, co się wydarzyło.
No chyba, że ktoś potrzebuje koniecznie się wygadać z tego, tak? Ale też jak gadamy o czymś, to uwaga, jak prowadzimy wsparcie emocjonalne, w którymś momencie musimy sobie powiedzieć dość, nie? Czyli tak powiedzieć, dobra, to mnie wkurzyło, to było najtrudniejsze, jakby tu mi odpaliło, tu chciałem już tam użyć agresji, ale się powstrzymałem i powiedzieć, okej, to wszystko jest w porządku, czuć to wszystko, a teraz co zrobisz, żeby ci przeszło? Nie? Czy potrzebujesz 3 razy wokół podstacji przejść szybkim krokiem, czy potrzebujesz, nie wiem, zaparzyć sobie jakąś herbatę, która ma fajny aromat i odwrócić twoją uwagę od tej sytuacji. Czyli nie, ja mówię, nie taplamy się za długo w emocjach, tylko je nazywamy. My się taplamy, tak przyjdzie nowa zmiana, to my znowu o tym, co było. I tak lubimy się. Wyjeździe mówi przez 2-3 dni, nie? No i to jest właśnie dla mnie ten moment, w którym może wygadamy się, ale powiemy, okej, jakby to było trudne, miałem emocje, spisać sobie nawet tak, co mi się pojawiło w głowie, jakie emocje mi się pojawiły, a potem mam taki zestaw emocji, co mi zazwyczaj pomaga na te emocje. Czyli jak ze sobą nawet robicie takie zrzutki emocjonalne, to na koniec musi być dobra, ludzie, co robimy, żeby się lepiej poczuć. Żeby jednak była jakaś akcja po tym, która ma was lekko naprawić z tych emocji, a nie, że my się tu wygadamy, wy utwierdzicie się w tych emocjach, one dalej będą w ciele i jedziemy na następną akcję. Nie? Czyli to w ogóle jakby kontrproduktywne jest. Więc jakbym miała sugerować jedną małą zmianę, to gdyby się dało mieć przerwy po trudnym wyjeździe, jakiś czas na regenerację, to zrobić coś bardziej konstruktywnego w trakcie tej regeneracji. My mamy cukiernię obok stacji i lodziarnię. No nie wiem, czy to się dobrze kończy, żeby w stresie, jak metabolizm jest przyspieszony, jeszcze sobie dowalić cukrami i tak, no to jest ryzyko długoterminowe. To dla mojej stacji to wytniemy. No ale zawsze można coś zdrowego, jakiegoś szejka owocowego, smacznego, gdzie tam będzie trochę błonnika, to już tak. Wspólne gotowanie dobrze robi. Tam, gdzie teraz pracuję, wspólne posiłki myślę, że dużą rolę odgrywają w zespole. Nie przyznawaj się, że są takie miejsca. Są. Małgoś, ja mam ostatnie pytanie. Mityczna odporność psychiczna. Czy my jesteśmy sobie w stanie taką odporność psychiczną, takiego trochę Rambo, trochę Jamesa Bonda zbudować? Chociaż James Bond to nie jest może przez ostatnie kilka lat przy Danielu Craigu. Tak, zmiękł. Tak, on zmiękł, zrobił się taki bardziej ludzki. Czy my jesteśmy sobie w stanie coś takiego wypracować? Jakbyś mogła krótko, wiem, że się nie da krótko na ten temat, jakbyś mogła powiedzieć, jak się w ogóle za to zabrać? Ja bym wolała, żebyście byli ludzcy jak Craig, więc przy tym jeszcze zostańmy, ale jakby w uproszczeniu są czynniki biologiczne, które nas chronią i są czynniki psychologiczne, które można rozwijać w sobie. Czynniki biologiczne, większość z was wpisuje się na listę osób, które mają odporność, dlatego że do ratownictwa mogą iść osoby, bo inne nie wytrzymają, które mają tak zwaną niską reaktywność emocjonalną. Czyli jak dzieje się coś trudnego, to im za bardzo emocjami nie strzela, albo to jest jedna rzecz. To jest temperamentalnie uwarunkowane, to jest kwestia hardware'u, tak? Jakby z takimi genami się ludzie rodzą, że ich tak bardzo sytuacje trudne nie wzbudzają. U ratowników częściej jest zdolność do dysocjowania się z racji tej patologii rodzinnej i tego, dysocjowania się, czyli? Czyli szybkiego odcinania się od emocji. I to jest trochę tak, że z mięśni idą informacje do mózgu, że jest jakieś pobudzenie, a mózg się od tego odcina i jakby się zamraża. I jak ktoś jest z rodziny dysfunkcyjnej, to się mógł nauczyć takiego zamrażania już jako dziecko, więc potem jest mu łatwiej w takim zawodzie się zamrażać. Ale to jest jakiś rodzaj odporności psychicznej, czy to jest tylko maska jakaś? To jest, ja bym powiedziała tak, że to jest pewna dysocjowanie, to jest pewien rodzaj patologii, który wy spożytkowujecie pozytywnie, idąc do zawodu, w którym się to przydaje. Ja na przykład się bym bardzo cieszyła, jakby chirurg się dysocjował i zajął się robotą, jak mnie kroi, a nie, że on teraz będzie emocje jakieś przeżywał, bo ja mam dzieci i może matka mu umrzeć na stole operacyjnym, nie? Więc niech lepiej on się zdysocjuje. Więc można to uznać też za pewien rodzaj kompetencji. No problem polega na tym, że długoterminowo dysocjujemy się od wielu emocji, też pozytywnych no i oczywiście to nie jest zdrowe, tak? Ale jakby tłumaczę ten mechanizm nieodczuwania czy nieprzejmowania się, tak? On może być biologicznie uwarunkowany albo może być wyuczony, ale możemy też sobie przyjąć, że jak
tak już masowo zaczęliście chodzić w tym ratownictwie na psychoterapię, to wam się dużo emocji poodblokowuje i tym pierwszym elementem, bo znowu odporność psychiczna to jest długa historia, ale pierwszy element, który trzeba w sobie rozwijać i to jest taki must have, jak się dzieje coś trudnego, to jest umiejętność regulowania emocji. Już wspomniałeś, się spotkamy jeszcze raz, to sobie o tym pogadamy. Dlatego, że w kryzysie, jak nas zalewają emocje i my używamy tego żargonu, że ktoś jest odkorowany, to traci kontrolę, bo nie może szarej kory przedczołowej użyć, żeby zaplanować działanie. Jest w szoku, jest pobudzony, jest rozbiegany, nie wiem, ostry stres przeżywa i w ogóle jest derealizacja. No to już ekstremalnie, ale też w takich sytuacjach na co dzień, nie? Jak dzieci nie chcą iść do łóżka i nam tam gól skacze, już tyle razy mówiłam, że w łóżku macie być, nie? I jakby to jest ten moment, w którym można się nauczyć, jakby to mnie denerwuje, zauważam to, pobudzenie mi wzrosło, nawet nazywanie tego w ten sposób, nie? Dobra, zacisnęłam zęby i ręce w pięści. Ale jednak... I widzę to, jestem obserwatorem swojej reakcji fizjologicznej, to już odracza naszą reakcję. Mogę sobie powiedzieć, co ja zamierzam z tym zrobić teraz? Nie? Jakby połamię sobie moje nowe koronki, może lepiej nie będę tego robić, nie? Ale to trzeba strasznie dużo takiej samoświadomości, pracy nad sobą. No i na tym polega ten pierwszy etap regulacji, uczenia się regulacji emocjonalnej, żeby się nauczyć pierwszych takich zwiastunów, że emocje mnie zaraz zaleją. To może być to, że temperatura ciała nam wzrasta w emocjach zazwyczaj takich i że czuję, że mi się robi gorąco. I nazwać to sobie, robi mi się gorąco, zaraz mi żyła pęknie, nie? Może powinnam iść do łazienki, żeby mnie teraz nikt nie widział, ochlapie się zimną wodą, co też obniża temperaturę ciała, więc nerw błędny wysyła do mózgu informacje, nie ma zagrożenia. Czyli działa to? Działa. Tak jak w atakach paniki ludziom się zaleca, żeby sobie ręce wstawili pod wodę, żeby tutaj żyły im schłodzić, przyłożyć zimne ręce do szyi, to może działać, tak? I po angielsku nawet się mówi cool down, nie mówi się uspokój się jak u nas, tylko cool down, czyli schłodź się. No więc jak my obniżamy swoją temperaturę, to napięcie emocjonalne się zmniejsza i wraca nam kontrola skory taka, że można usiąść i pomyśleć. Czyli jakbym miała zacząć temat regulacji emocjonalnej, który jest częścią odporności psychicznej, to od tego bym zaczęła. Od obserwowania siebie w emocjach, co jest dla mnie takim wyzwalaczem, ale też co się dzieje z moim ciałem, żebym ja zauważyła, że zaraz mnie emocje porwą. Okej, to ja myślę, że o tej odporności psychicznej, Ania, to wystarczy na razie, bo to też mamy 3. odcinek w takim razie o odporności psychicznej. Czekamy na tą książkę. I czekamy na książkę, tak. Dobra, to co? Jak scooldownuje się. Masz jeszcze jakieś pytania do Małgosi? Myślę, że wystarczy, bo będzie długo trochę. Wystarczy. Małgosia, bardzo dziękujemy, że znalazłaś czas. Bardzo dziękujemy za miłą rozmowę. Mamy plan na kolejne 2 odcinki. Zapiszemy się w kolejce na przyszły rok. Ja wam chciałam podziękować w ogóle za wasz podcast, bo zapraszacie do tych spotkań osoby, które znam. I jak jestem w Botswanie i sobie włączam czasami i was, i jakieś osoby, z którymi pracowałam, to myślę, tak mi się przyjemnie robi, że swoich ludzi słyszę i widzę. Także ja też wam dziękuję. Dzięki. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki i do zobaczenia. Radiostacja ratunkowa.